Bardzo nie chciałbym nikogo obrazić, ale uważam, że 50% populacji to są totalne matoły, z którymi nic nie zrobisz. Co ja mam dalej robić? Co w obszarach mojego życia mi przeszkadza? Starasz się budować bardzo ważną kompetencję, którą jest, co już mogę powiedzieć, kobiety wymiatają. Często ludzie pytają, jakie trzeba mieć cechy? To jest po prostu taki bełkot, którym się karmi master. Byłeś kibolem? Nie, Pamiętajmy o tym, że gotówka to wolność. Każdy powinien interesować się... nie, to jest równo prawda. Więc musieliśmy dochodzić do tego wszystkiego sami. Co nas hamuje? Żeby w ciągu 4 godzin być już za granicą kraju. Nie będzie liczb, nie będzie statystyk. Więc co my potrzebujemy? Co możemy zrobić prostymi trikami, żeby naprawdę być dużo bardziej szczęśliwymi ludźmi? Jak ci się śpi? Czemu się znów nie cieszysz z tego, co wykreowałeś u siebie? Najstarsza uczestniczka Metamorfozy. 22% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Metamorfoza finansowa. Dołącz do bezpłatnej platformy i odkryj swoje finanse na nowo. Zastanawiałeś się, jakie jest najpotężniejsze narzędzie dzisiejszych czasów, które każdy z nas ma dziś przy sobie? Telefon z dostępem do internetu, portal łączący cię z niekończącą się ilością bezcennych zasobów wiedzy. Jesteśmy w transformacji, rewolucji informacyjnej. Zakres oraz jakość informacji, które do nas docierają, jest niemal niepoliczalny. Ale równocześnie jesteśmy atakowani przez oszustwa, chciwość i obojętność. Skąd się to bierze? Brak świadomości finansowej, niedobór podstawowej wiedzy, ilość bodźców i często przekłamane, wyidealizowane obrazy w social mediach. To prowadzi do zagubienia i oddalania się od własnych celów finansowych. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, jak wyglądałby internet i świat bez ciebie i twojego zaangażowania. No właśnie, nie wyglądałby. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile wnosisz do otoczenia? Twój apetyt na wiedzę i pragnienie rozwoju motywują nas do tworzenia nowych treści i podnoszenia standardów merytorycznych i jakościowych. Rozejrzyj się. Dookoła siebie masz ludzi ambitnych, chętnych do działania i rozwoju. Czy to nie brzmi jak ocean potencjału? Piszemy tą historię wspólnie. Kluczem jest tutaj otwartość na drugiego człowieka, na wiedzę i doświadczenia, które możemy przekuć we wspólny sukces. Więc co jest najbardziej intratną inwestycją? Może właśnie ktoś, kto siedzi obok lub kilka foteli dalej. Już za moment na scenie zobaczysz trójkę wyjątkowych wizjonerów, twórców niesamowitych treści. Ich wizja i pomysł budowania lepszego jutra łączy wielu ludzi w ich zespołach. Ludzi, którzy wkładają serce, aby budować i rozwijać wyjątkową społeczność. Idąc samemu może i dojdziemy gdzieś szybciej. Jednak razem zajdziemy zdecydowanie dalej. Przed wami Grzegorz Kusz, znany również jako agent specjalny, twórca rozwojowego kanału na YouTubie, który poprowadzi dla was debatę Metamorfoza finansowa rozpoczyna się w głowie. Cześć, z ogromną radością rozpoczynam debatę Metamorfoza finansowa rozpoczyna się w głowie. Będę miał dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z 2 ciekawymi osobami, które zaraz przedstawię. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, dlaczego tak często pułapka bierności sprawia, że po prostu się nie bogacimy, mimo że żyjemy w czasach transformacji informacyjnej i nigdy wcześniej dostęp do informacji finansowej nie był tak prosty. Muszę przyznać, że dzisiejsze wystąpienie, dzisiejsza prezentacja będzie zupełnie inna niż wcześniej. Nie będzie liczb, nie będzie statystyk, nie będzie wykresów, nie będzie tabelek, ale będzie coś ważniejszego. Będziemy rozmawiać i odpowiadać na pytanie, dlaczego część ludzi się bogaci, a część cały czas tylko o tym mówi. Zapraszam na scenę 2 osoby. Pierwsza, pomysłodawca projektu Metamorfoza finansowa, a prywatnie mój wspólnik i przyjaciel Dawid Kozioł, oraz druga osoba, która zawsze na InvestCavs zapełnia nawet największe sale. Cezary Głów, Trader21 i Dawid Kozioł. Zapraszam, dajcie im ogromne brawa. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Działa wszystko? Musi. Okej. Tak jest. Jak się macie po wczorajszym dniu?
Rewelacja. Gratuluję. Jak zawsze. Gratuluję statuetki kolejnej. Gratuluję twojej pierwszej, oby nie ostatniej, na pewno nie ostatniej. Dziękuję bardzo. To było bardzo miłe i ogromne zaskoczenie. Faktycznie. Panowie, myślę, że ja sobie tutaj położę, żeby było mi wygodnie. Może w ten sposób. To jest wyjątkowe spotkanie, bo my nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się w takim w ogóle gronie. Ja nagrywałem z Czarkiem wielokrotnie już filmy, czy to online, czy to na żywo, z Dawidem tak samo, ale nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się w takim gronie i w takim miejscu. Zobaczcie, chłopaki, ile to jest ludzi. Na mnie to robi ogromne wrażenie. Dla ciebie, Czarku, to jest chyba chleb powszedni, co? No po 9 latach już trochę tak. Dawid, jak się czujesz? Ja rewelacyjnie. Świetnie się tutaj siedzi i doskonale pamiętam, jak rok temu i dzisiaj ta historia, z tego co wiem, będzie przez ciebie opowiedziana. Byliśmy tam u góry, patrzyliśmy na tą salę i zbudowała się w głowie właśnie, a tam się rozpoczyna wiele rzeczy, wizja, która dzisiaj ma swoją manifestację. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyszedłem z długów, jak przypadkiem przebiegłem półmaraton, czy jak dorobiłem się 250 000 długów, to nie dowiesz się tego tutaj, ale dowiesz się tego w mojej książce. Znajdziesz ją na naszej księgarni. Link poniżej. Dokładnie tak. My w trójkę tutaj siedzimy i jak sobie na nas patrzę, to nie dość, że jesteśmy w różnym wieku, to myślę, że mamy różny model podejścia do swoich finansów osobistych, do inwestowania i może oglądamy podobne filmy, może jesteśmy w podobnej bańce informacyjnej związanej z inwestowaniem, ale każdy z nas, jak tutaj siedzimy, trójkę ma inny model inwestowania, ma inne potrzeby i trochę inne wyniki związane czy to z gospodarstwem domowym, jeśli chodzi o finanse, czy to z inwestowaniem. I nawet jak patrzę na was, nie wiem ile tu jest osób, Czarku, z 2000 spokojnie. 2000 jest na pewno. To każdy z was ma inne doświadczenia, z innego środowiska pochodzi, ma inne potrzeby finansowe i też ma inne wyniki finansowe. I myślę, że o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Przygotowałem sobie tutaj kilka pytań, żeby było trochę prościej, bo nie ukrywam, że trema troszkę jest, ale schodzi. Nagrałem tych kilkaset filmów, ale to jest zupełnie coś innego, więc myślę, że sobie poradzimy. Te pytania tutaj są. I chcielibyśmy dzisiejszą debatą, jak będziemy ją kończyć, dojść do tego, żeby odpowiedzieć na te pytania właśnie z mojego wstępu. Czyli dlaczego część ludzi bogaci się, a część ludzi chodzi nawet na takie konferencje i cały czas tylko o tym mówi, ale nic w tych finansach się nie zmienia. Zanim zadam pierwsze pytanie panom, to mam pytanie do was. Troszkę rozgrzejemy publikę, chociaż tu jest bardzo ciepło. Okej. Będzie pierwsze pytanie bardzo proste, drugie będzie troszkę trudniejsze. Pierwsze pytanie, panowie, do was też w sumie. Kto z was, wszystkich tutaj na sali, w tamtym roku był na wystąpieniu Czarka Ręka do góry? Dziękuję. Dziękuję. A myślę, że z 90% sali, z 80% sali, spokojnie. 80. Okej. Ja sobie tutaj przyklikam, zaraz zobaczymy. Next. I teraz tak, zróbmy drugie pytanie. Ale najpierw... Ja tu przygotowałem kilka danych i w tamtym roku Czarek zrobił prezentację i pokazał kilka elementów, kilka liczb. Ja tu przytoczę tylko kilka danych, co się wydarzyło w ciągu roku. W ciągu roku, zobaczcie. AVGO, tego nie ma na prezentacji, bo bardzo skrótowo chciałbym do tego podejść. Spółka AVGO Broadcom 116% w ciągu roku do przodu. ETF na półprzewodniki 73% do przodu. ASML, spółka na plus 46% do przodu. Bitcoin 135% do przodu. I tych elementów było dużo więcej, o których Czarek mówił w tamtym roku na prezentacji. I nie będziemy o tym teraz mówić. Była jeszcze jedna spółka, którą chciałem pokazać jako niezyskowna. To jest spółka 3M, ale tydzień temu, jak rozmawiałem o tym i analizowaliśmy, to ta spółka była praktycznie pod kreską. Dzisiaj ona ma 13% na plus. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo teraz będzie do was drugie pytanie. Kto z was, będąc rok temu i widząc to wszystko, w ciągu roku zrobił jakieś ruchy z tą wiedzą i poprawił dzięki temu swoją sytuację finansową? Ręka do góry. Imponujące. Imponujące, ale zdecydowana mniejszość. 80% podniosło rękę na pierwsze pytanie, ale myślę, że gdzieś może 50% sali, No, 40% sali. Tak jest dobry wynik. Ja również nie podniosłem ręki. Zauważyliście to pewnie? Dawid podniósł rękę. Czyli Dawid coś z tym zrobił, ja z tym nie zrobiłem. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
Wiesz co, myślę, że jeszcze warto byłoby powiedzieć 2 słowa dosłownie odnośnie 3M, dlatego że Buffett kiedyś wspomniał, że inwestowanie to jest taka zabawa, w której kapitał płynie od niecierpliwych do cierpliwych. I 3M, którego akurat tutaj nie było, był jeden z przykładów tych spółek, która przez większość czasu była właśnie na minus, natomiast to była bardzo dobra spółka, globalna, produkująca świetne rzeczy i trzeba po prostu ją kupić w dobrej cenie i uzbroić się w tą cierpliwość. To jest tak jak z metalami szlachetnymi. Stały w miejscu, a już teraz wiemy, że będziemy niedługo mieli negatywne rzeczywiste stopy procentowe, złoto odpala, srebro odpala, także cierpliwość. No i mając faktycznie te odpowiedzi na te 2 pytania, pierwsze łatwe i drugie trudne, przechodzę do pierwszego pytania do chłopaków. Panowie, pierwszy odpowiada trader. Co tak naprawdę jest tym hamulcowym? Bo widzieliśmy nawet tutaj na tej sali, wśród świadomych ludzi, że jednak nie wszyscy skorzystali z tej wiedzy. Często my mówimy, że chcemy wiedzę, żeby coś zrobić, żeby poprawić swoją sytuację finansową. I ta wiedza była rok temu. Pokazaliśmy przykłady, pokazaliśmy wzrosty, a jednak nie wszystkie ręce były w górze. Dlaczego? Co nas hamuje? Czarku. Ja bym to tak rozgraniczył, bo ludzie, którzy tutaj są, to jest, powiedziałbym, taka pewna elita, bo mimo, że jest sobota, jest weekend, no to oni chcą tutaj być, chcą słuchać jakichś 3 gości na scenie, zamiast, nie wiem, iść na rower, skorzystać z fajnej pogody i tak dalej, więc generalnie ludzie mają ten problem, że brakuje im po prostu edukacji. Edukacja jest podstawą wszystkiego, dlatego że jeżeli nie masz edukacji i widzisz jakiegoś gościa, który tam mówi ci o różnych spółkach i tak dalej, no to traktujesz takie ewentualne inwestycje bardziej jako gra, a nie jako narzędzie do systematycznego, powolnego pomnażania majątku. Wiele osób uważa też, że my jesteśmy jakoś tak dziwnie zaprogramowani, że w krótkim terminie chcemy osiągnąć więcej. Czyli nie zadowala ludzi na przykład 10% w ujęciu rocznym. A 10% to jest mniej więcej tyle, ile bez specjalnej wiedzy, inwestując w globalny rynek akcji, możemy po prostu wyciągać. Ale jeżeli już powiesz komuś, że może podwoić kapitał w 7 lat, tylko używając właśnie tych 10%, to jest magia procentu składanego, no to już to robi wrażenie. Natomiast większości ludzi niestety, ale się nie chce, ale ten brak chęci wynika z braku wiedzy. Nie mamy żadnej wiedzy praktycznie na poziomie szkoły średniej, studiów. No, można powiedzieć, że ja mam bardzo dobre wykształcenie i jednocześnie, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, powiedziałbym, że jest to nawet szkodliwe, bo rzeczy, których mnie uczyli, to jest po prostu taki bełkot, którym się karmi masę, żeby były dostawcami kapitału. Więc kiedy ja zdobywałem tę wiedzę w 2009, 10, 11, 12, to naprawdę było ciężko. Brakowało książek, brakowało newsletterów. Jeżeli były jakiekolwiek wartościowe źródła informacji, to były zazwyczaj źródła anglojęzyczne. Natomiast dzisiaj jest tego mnóstwo. Są kanały na YouTubie. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jedynym naszym ograniczeniem to jest ta chęć. To jest ta chęć poświęcenia tej godziny dziennie. To stwierdzi, no okej, godzina to jest mało, ale nie. To jest 365 godzin w ujęciu rocznym, które pozwalają nam zrozumieć, w co powinniśmy zainwestować, to jakich ruchów w ogóle nie powinniśmy robić. I przykładowo, jeżeli już mamy tą wiedzę i spotykamy się z takim dylematem, dobrze, zarobiłem, mam tutaj 20, 30, 50 tysięcy odłożone, no to jeżeli tej wiedzy nie mamy, no to robimy skrajnie głupie rzeczy. Kupimy lepszy samochód, lepszy telewizor, bo taki akurat ma sąsiad, zamiast po prostu te pieniądze zainwestować, wiedząc, że za 7 lat bez specjalnej wiedzy wyciągniemy 2 razy tyle. Także chyba wiedza i w zasadzie wynikająca z braku wiedzy opieszałość w podejmowaniu decyzji. Dawid, co jest tą pułapką bierności największą wśród tych, którzy nic nie robią, a mówią, że chcą się bogacić? Ta pułapka bierności, o której tutaj mówicie, jest czymś innym niż geneza problemu, o którym rozpoczęliście rozmawiać. Bo ja się w pełni zgadzam z Czarkiem, z tym, co on powiedział. Ale warto byłoby dodać do tego, że poza tym, że faktycznie środowisko, w którym się dzisiaj znajdujemy tutaj na sali, jest wyjątkowe. Jest ambitne i chce coś więcej. Ale na bazie rozmów, które od wczoraj mam przyjemność przeprowadzać z niektórymi z was, tam słychać dalej komunikat ten, który chciałem tutaj wyrazić. A mianowicie, że w mojej ocenie wszystko rozpoczyna się od nie tylko głowy, ale tego, jaką mamy tożsamość finansową. Zbiór schematów, zbiór przekonań zdobytych w młodości, w szkole, o której wspomniał też Czarek, i to nie jest zazwyczaj coś, co kieruje w odpowiednim kierunku. I te schematy i przekonania, które uzyskujemy, kreują nas w głowie jakieś zachowanie a dzisiejsze zachowanie budzi w przyszłości konkretne efekty i rezultaty. Mało jest osób
w sobie w pełni zdeterminowanych. Zdeterminowanych na tyle, by informacje, które Czarek rok temu przekazywał, czy w ogóle w YouTubie bardzo dużo takich treści, nie tylko w książkach, są dostępne, wykorzystywać efektywnie. To emocje rządzą finansami, to emocje rządzą naszym zachowaniem na co dzień. Bardzo mało ludzi, w tym ja, nie ma takiej determinacji, by kalkulować najlepsze działania i te rezultaty osiągać. Pułapka bierności, w którą wielokrotnie wchodziłem i nadal w niektórych obszarach wchodzę, w zdrowiu na przykład, wchodzę w tą pułapkę bierności, w finansach już nie, obrazuje się tym, że my cofamy się o krok do tyłu. Często chcemy poszerzyć swoją strefę komfortu, wychodząc ze strefy komfortu. Gdzie wchodzimy? Do strefy strachu. W strefie strachu nie mamy umiejętności, żeby tam się odnaleźć i wracamy do strefy komfortu. Lubimy czytać, oglądać, szukać jakichś treści. Czujemy się nawet dowartościowani z tego punktu widzenia, bo obszar ludzi, którzy nas otaczają, widzi, że mamy większe kompetencje, większą wiedzę. Ale w rzeczywistości nie manifestuje się to w realnym rezultacie. I to doświadczam wielokrotnie. Osoby, które czytały książkę, którą wydałem, czy Czarek, miałem z nimi rozmowy, one mówią, super treści, nadal nas coś blokuje. A ta blokada ewidentnie jest w głowie. Teraz pytanie bardziej takie prywatne, panowie. Wszyscy urodziliśmy się w Polsce i pamiętamy te trudne czasy lat 70., 80., 90., tak myślę, że mogę powiedzieć, bo jesteśmy W właśnie... moim przypadku 80., 90. Dokładnie w moich 90., 2000. Dokładnie tak. Jesteśmy w podobnym wieku, tak można powiedzieć. I pochodzimy z domów, gdzie nie dostaliśmy majątku, tak to można powiedzieć. Nie przekazywał nam nikt z wcześniejszego pokolenia kamienic i majątku, więc musieliśmy dochodzić do tego wszystkiego sami. Co wy panowie, teraz Dawid pierwszy odpowie, co wy panowie w sobie zmienialiście, w swoich zachowaniach, właśnie w tym, co z domu również wynieśliście, żeby ten sukces finansowy, jakkolwiek go nazywając, odnieść? No bo na pewno ta zmiana musiała być, bo wiem, że znam wasze początki prywatne i wiem, że tak było. Ja jestem dalej w drodze. Warto sobie to tak określić, że jestem w drodze, niż coś osiągnąłem. Jeżeli jesteś w drodze, tak twój punkt widzenia i twoja myśl idzie w kierunku dalszego działania. Proaktywności. To, co się u mnie zmieniło i na co warto zwrócić uwagę, to pamiętam na moje początki. Miałem 20 lat, 21 lat, 19. Wtedy wiedziałem, że chcę mieć więcej pieniędzy, ponieważ mi ich brakowało. I wiele osób, które mnie otaczało, mówiło mi, być może coś, co sami słyszeliście wielokrotnie, wyznacz cel. Wyznacz cel, najlepiej smart i za tym celem podążaj. Ja to robiłem. Rozpisywałem to. I szczerze mówiąc, nie miałem tego poziomu determinacji, żeby te cele realizować. Co się potem pojawiało u mnie w głowie? No taki pytajnik, dlaczego tak jest? Co się zmieniło i co wzbudziło moją ważność w tym temacie finansowym i determinację, to nie odpowiedź na pytanie, jakie cele chcę w przyszłości realizować, tylko znacznie ciekawsze pytanie. A mianowicie, jak ja nie chcę żyć? Co w obszarach mojego życia mi przeszkadza? W jakich obszarach? To były finanse i zdrowie konkretnie u mnie. I jeżeli ja sobie odpowiem na pytanie, jak ja nie chcę żyć i zbuduję sobie w głowie prawo do sprawstwa, by zmienić ten obszar życia, no to w tym momencie jesteśmy bliżej tego celu, by realizować swoje zagadnienia, które obieramy w przyszłości. I tutaj jeszcze warto dodać jedną rzecz, poza tym, jak ja nie chcę żyć. Że na początku, gdy mamy te schematy, przekonania w jakiś sposób zbudowane ze szkoły, ze środowiska, ja nie miałem takiego rozwojowego środowiska na początku, raczej biegałem na mecze, to było moje środowisko. To, że... Byłeś kibolem? Nie. W wielu środowiskach można byłoby tak to określić, niemniej raczej, i powiem jak jest, nie? Raczej szukałem akceptacji. Wiele młodych ludzi... Też biegałem na mecze, dlatego pytam. Wielu młodych ludzi szukało, przynajmniej za moich czasów, tak? Akceptacji, szukało środowiska, w którym będzie czuło się lepiej. Dlaczego? Bo szukamy jakiejś wartości w samym sobie. Nam tego brakuje. Dopiero u mnie ten pęd, o którym chciałem powiedzieć, był znacznie lepszy kilka lat dobrych później, jak ja zrozumiałem, że wartość jest we mnie. Jak ja dopiero zrozumiałem ten punkt, bo często mówimy, że chcemy się bogacić. Mówiłeś o tym bogactwie. Jeszcze tylko do tego nawiążę i oddam głos. Że chcemy się bogacić. Okej. Ja nie umiem określić, mam wyzwanie z tym, żeby powiedzieć, kto jest bogaty. Mam również wyzwanie z tym, żeby określić, kto jest biedny. Często bogactwo odbieramy za ilość, przez ilość czegoś, a to tak naprawdę jest umiejętność wykorzystania zasobów i potencjałów, które nas otaczają. Możemy określić, kto jest na drodze do bogacenia się. Czyli w procesie możemy mówić o tym, kto jest coraz biedniejszy.
I lepiej nad tym się zastanawiać i porównać do samego siebie. To tak bym tutaj to określił. Czyli co ja zmieniłem, co podsumowałem u sobie w głowie, jak ja nie chcę żyć. I jeżeli zrozumiałem, że sprawstwo jest tylko we mnie możliwe i że największą walutą, którą posiadam jest czas i jego zainwestuję, to moje zaangażowanie poszło w dobrym kierunku. Tak było ze mną. Chciałem się tylko odnieść do tego, co powiedziałeś, czyli ja też nie mając takiego środowiska rozwojowego i bogatego, nie tylko w umiejętności, ale i finanse, nie miałem na początku kogo naśladować po prostu w tych najmłodszych latach, więc też zadawałem sobie pytanie, jak ja nie chcę żyć. Czyli widziałem to, co mam i zastanawiałem się, czy przez najbliższe lata i dziesięciolecia tak chcę. I to była taka motywacja trochę negatywna czyli od tego chciałem odejść i od tego się u mnie zaczęło. Czarku, pytanie do ciebie. Przypomnę, czyli jakie cechy, jak ty się rozwijałeś w swojej drodze, bo często ludzie pytają, jakie trzeba mieć cechy, czy właśnie trzeba być odważnym, zdeterminowanym, aroganckim, czasami takie pytanie, że trzeba wejść z buta przez drzwi wszędzie. No różne ja dostaję pytania, jakie trzeba mieć cechy, żeby faktycznie ten sukces finansowy odnieść. Co u siebie zmieniłeś? Na pewno wszystkie cechy, które wymieniłeś, łącznie z odrobiną arogancji. U mnie generalnie to była taka dosyć konkretna zmiana, dlatego że jak ja byłem dzieckiem, no to dorastałem w takiej typowej rodzinie, typowa klasa średnia. I kiedy rodzice z etatowców stali się przedsiębiorcami w cudownych latach 90., to bardzo szybko przeszliśmy z poziomu średniego na bardzo, bardzo wysoki. Ale w pewnym momencie coś poszło nie tak i z bardzo wysokiego poziomu spadliśmy na taki poziom, z którego bardzo ciężko spaść jest jeszcze niżej. I to była dla mnie taka bardzo, bardzo duża lekcja. Uważaj, nie bądź przedsiębiorcą. Bo mając inne osoby w rodzinie, którzy byli etatowcami, zobaczyłem, jak spokojne życie oni wiedli w porównaniu na przykład do moich rodziców i zobaczyłem ten efekt finalny. Więc stwierdziłem, ja jednak wolę być etatowcem, czyli dobra edukacja, dobra praca, taki model, który nam wdrożyli. Iść na studia, znaleźć pracę, wyjść kredyt, kup mieszkanie, później dzieci i zała w okolicy 40, maksymalnie 50. W momencie, kiedy trafiłem do branży reklamowej, starałem się po prostu dawać wszystko z siebie, co najlepsze, no bo stwierdziłem, ja nie chcę być średniakiem. I metody pracy, które ja wtedy sobie wypracowałem i taki rygor niesamowity sprawił, że bardzo szybko awansowałem. Później przeszedłem z jednej firmy do drugiej i zostałem praktycznie po roku pracy dyrektorem sprzedaży, bo wolumen, który sprzedaży generowałem, była większość firmy. Ale dotarła do mnie jedna rzecz. Ja już wtedy bardzo dobrze zarabiałem, jak na tamte warunki. Miałem, pamiętam, 3000 podstawy i kolejne 15 w jakichś premiach. W momencie, kiedy zbudowałem kapitał, dotarła do mnie jedna rzecz. Na każde 15 000, które ja przynoszę do firmy, firma zarabia 100 000. Czemu mam rezygnować z tych kolejnych 85? I to był dla mnie ten motyw rzucenia po prostu w cholerę etatu i podjęcia mega dzisiaj z perspektywy czasu odważnej i trudnej decyzji, ale kapitał, który zbudowałem wcześniej, pamiętam, usiadłem z moim pierwszym wspólnikiem, dobra, odłożyłem 100 000, bo żyłem bardzo oszczędnie, dobrze zarabiałem, mój wspólnik podobnie. I tak myślimy. Przeżyjemy za 3000 bez większych problemów, czyli mamy kapitał jakby nie było na 2,5 roku. Działamy. Ale po pierwszym miesiącu stwierdziliśmy, musimy mieć co najmniej jeden kontrakt miesięcznie. Działamy. I to był szok. Udało się. Później drugi, trzeci miesiąc udaje się. I tak patrzymy, ile zarabiamy. No to już jest poziom dobrej kadry menedżerskiej. W pewnym momencie to jest powiedzmy poziom zarządu. No i dalej mieliśmy niesamowite parcie. I firma się fajnie rozwijała i można powiedzieć, że stworzyliśmy w tamtym czasie rynek, którego nie było. Albo można powiedzieć, że dzięki naszej jakiejś kreatywnej postawie i podobnej pozycji wśród naszych największych konkurentów dwóch udało się zbudować gigantyczny rynek i zaczęły się pojawiać naprawdę duży kapitał. Ale zauważyłem, że i moje podejście, jak i podejście moich wspólników było zupełnie inne niż 90% naszych konkurentów. Bo jeżeli macie gościa, który ma 24, maksymalnie 25 lat i zarabia naprawdę dużo, no to większość naszych znajomych zaczęło kupować super samochody, zaczęło jeździć na wakacje po kilkadziesiąt tysięcy, a my robiliśmy wszystko, żeby ciągle pozostać na ziemi. Ja pamiętam, miałem taki case, kupiłem działkę na Wilanowie po to, żeby pobudować dom, no bo stać mnie. Ale minęło 1,5 roku i zaczęła się taka prawdziwa bańka. I zadałem sobie pytanie, czy to jest moment, w którym czy kupiłbym tą działkę za takie pieniądze? I stwierdziłem nie.
I to moment, kiedy wystawimy na sprzedaż. Czemu o tym wspomniałem? Dlatego, że jest coś takiego jak umiejętność odroczonej gratyfikacji. I ludzie, którzy potrafią wyżyć się jakichś chwilowych profitów, odłożyć je w czasie, badań pokazują, że dużo, dużo lepiej sobie dają radę w przyszłości. Czy to w związkach, czy to na gruncie finansowym. I dzisiaj, jak podsumuję ten mój pierwszy etap, który pozwolił mi zbudować już ten pierwszy etap przed 30 takiej totalnej niezależności finansowej, to było niesamowite parcie, bardzo duża pracowitość, kombinowanie, w jaki sposób zaoszczędzić każdy wolny czas. Jest taki film z Willem Smithem, W pogoni za szczęściem, coś takiego. Jeżeli go nie oglądaliście, to go obejrzyjcie. Zobaczcie, w jaki model pracy on wypracował. I to jest dla mnie pewna forma wzoru, żeby po prostu w możliwie jak najkrótszym czasie zrobić jak najwięcej. Ale nie chodzi o to, żebyście się zacharowywali. Pierwsza rzecz to uważam, że powinniście pracować sprytnie, żeby zrobić jak najwięcej, osiągnąć jak najwięcej w możliwie jak najkrótszym czasie. Druga rzecz, pracować rzeczywiście intensywnie i ciężko, ale nie zaczynajcie od tego ciężko. Najważniejsze to jest pracować efektywnie i mądrze. Dawid też wspomniał o zdrowiu. Uważam, że dzisiaj, gdybym mógł powiedzieć takiemu czarkowi, który miał pusto w głowie w wieku 20 lat, to powinien iść w dwóch kierunkach. Pierwsza rzecz to jest to, co wam powiedziałem na gruncie zawodowym. Druga rzecz... Czarku, zostawmy to zdrowie, bo będzie taka część jeszcze, żebyśmy nie pojechali za bardzo. Element, o którym tutaj powiedziałeś, no to na pewno gdzieś też podjęcie ryzyka, ale do tego też później wrócimy, bo czasami chcemy coś mieć, ale żeby coś zyskać, trzeba coś stracić, trzeba coś poświęcić. Nie można cały czas wziąć wszystkiego z tortu. Następne pytanie, żebyśmy przeszli, bo naprawdę jest sporo. Opowiem krótką historię, która się tutaj wydarzyła wczoraj na naszych stoiskach. Podeszło do nas bardzo dużo ludzi i to byli Polacy w różnym wieku. Jesteście tutaj najprawdopodobniej. Najmłodsi mieli 16 lat. Część z nich już inwestuje, już gdzieś zaczyna interesować się tym, żeby było im lepiej w przyszłości. Część osób była w wieku 40, 50, 60 lat. Ale wiecie, co tam się pojawiało? Ciągle to samo pytanie. Grzegorz, co ja mam dalej robić? Jaki jest kolejny krok? Jaka jest kolejna droga? Więc tutaj pytanie do was, panowie. Co tak naprawdę jest najważniejsze w tej naszej przemianie finansowej, w tej metamorfozie w głowie? Czy to jest wiedza? Wielu Polaków jest wykształconych, chyba najwięcej osób mamy w Europie po studiach, więc to jest ta wiedza, czy jednak kompetencje, często bez wiedzy. Nie trzeba może iść na studia, ale mieć kompetencje, a może coś zupełnie innego. Kto zaczyna? Trader zaczyna. Ja bym to rozgraniczył. Wiedza, kompetencje. Wiedzę, powiedzmy, możemy zdobyć czytając książki, oglądając różnego rodzaju nagrania. I z nich możemy się dowiedzieć, kiedy powinniśmy na przykład, albo dlaczego powinniśmy część kapitału lokować w metalach szlachetnych. I drugim krokiem, który powinniśmy podjąć, to jest rzeczywiście, to są pierwsze zakupy. Dlatego, że jeżeli zaczniesz tą teoretyczną wiedzę przekuwać w faktyczne działania, to zdobywa rzeczywiście kompetencja. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Bo o ile przykładowo kupujesz sobie kilka uncji złota czy srebra, gdzieś to trzymasz, one nie budzą u ciebie emocji, dlatego że kupiłeś, schowałeś, to tak jak z samochodem. Nie sprawdzasz codziennie, ile ten samochód jest wart. Ale jeżeli na przykład budujesz sobie portfel akcji, to większość ludzi w momencie, kiedy już ma wiedzę i wie, czemu kupić na przykład akcje takie, a nie takie, albo w kraju takim, a nie innym, w momencie, kiedy już zacznie przekuwać tę wiedzę w kompetencje, to się zmierzy z własnymi pułapkami umysłu. Czyli kupujesz coś i od jutra chciałbyś zarabiać. I tu bardzo dobrym przykładem jest ten 3M, bo pokazałem tam chyba ze 12 pozycji w zeszłym roku. Tak. I 3M, mimo że był dobrą spółką, to przez większość tego czasu od mojego wystąpienia on był pod kreską. To jeszcze tydzień temu był chyba 0,4. Jakoś tak. Ja kompletnie nie zwracam do tego uwagi, dlatego że jeżeli fundamenty się nie zmienią, to inwestując nawet takie aktywa, które są pod kreską, starasz się budować bardzo ważną kompetencję, którą jest opanowanie twoich nerwów. Dlatego, że większość osób chciałaby podejść do inwestycji długoterminowych jak do tradingu. Kupiłem dzisiaj i od dzisiaj ma rosnąć. Nie, to tak po prostu nie działa. Możecie kupić wartościowe aktywa i przez 2 lata być pod kreską. Wręcz powiedziałbym, że chyba historycznie, jakbym spojrzał, no to nie wiem, czy miałem taką sytuację, że na pewno 50% moich zakupów jakoś tam zaczęło szybko rosnąć. Owszem, zdarzały się takie rzeczy, ale wielokrotnie kupowałem coś tanie, a stawało się jeszcze tańsze, a później jeszcze tańsze. Ale najważniejsza rzecz to jest po prostu ta wiedza, żeby wybrać dobre aktywa,
dostosowane też do naszych ograniczeń. Tutaj na przykład był ASML i pokazywałeś chyba spółek uranowych. Chyba nie. Które bardzo fajnie sobie dały radę, ale dążę do tego, że na przykład jeżeli ktoś dopiero zaczyna inwestowanie, to nie wiem, czy powinien inwestować w tak zmienne aktywa jak na przykład kryptowaluty czy uran. Uważam, że powinien stopniowo przyzwyczajać się do tej zmienności, bo łatwo się mówi, tak, ja mam rzeczywiście nerwy ze stali, bez problemu sobie kupię dane aktywo, a później przychodzi coś, czego nie jesteś w stanie przewidzieć, to załamanie covidowe. Ja to po prostu traktowałem jako mega wysyp okazji, zwłaszcza jak zobaczyłem, że banki centralne zaczynają drukować, ale gdybym nie miał wiedzy i przykładowo mój portfel byłby na poziomie 100 000, a później po miesiącu on by spadł do, nie wiem, 80, to już w głowie pojawiły mi się, kurczę, straciłem 20 000. Oczywiście, że nie straciłeś, bo to chwilowo się obsunęło i tak dalej, póki tego nie sprzedasz, to nie straciłeś, ale podaję ten przykład dlatego, że niestety tak ludzie myślą. Dlatego warto czytać, warto oglądać różne rzeczy. Zobaczcie, przeciętna osoba dziennie ogląda telewizję przez 4 godziny. Nie mówię, że wy, no bo tak jak już powiedziałem, jesteście trochę inną grupą docelową niż przeciętny Polak. Ale załóżmy, że oglądacie 2 godziny. Pozbądźmy się tego telewizora, skoncentrujmy się tylko na wybranych jakichś źródłach i mamy godzinę na sport, czy dla siebie, żeby zwyczajnie odpocząć i kolejną godzinę na naukę. I ta nauka może nam naprawdę sprawić, że życie nam się ułatwi, bo ludzie mówią, pieniądze szczęścia nie dają. Nie, to jest gówno prawda. Pieniądze dają szczęście, a już na pewno dają komfort psychiczny, bo jeżeli nie musisz się martwić pieniędzmi, to jesteś dużo spokojniejszy. To prawda. Jeżeli nie masz kredytu frankowego, który nagle, nie wiem, rata ci wzrosła o 30-40% czy o zmiennej stopie, to jesteś spokojny i możesz się skoncentrować na czymś innym. A jeżeli, nie wiem, żyjesz w domu, w którym zaczyna brakować pieniędzy, mimo że są 2 osoby na etacie, bo im rata wzrosła o 30 czy 40%, no to w takim otoczeniu nie można mieć spokojnego umysłu, nie można spokojnie poświęcić czasu na wartościowsze rzeczy. To jedna historia do tego, co powiedziałeś a propos poukładanej sytuacji finansowej. Znowu z wczoraj, najprawdopodobniej jesteś tutaj na sali. Takich osób było kilka, ale szczególnie pamiętam jedną historię, gdzie był dług, ten dług został spłacony i dzisiaj jest 30, chyba 40 tysięcy złotych wolnych środków. I ja pytam, jak ci się śpi? I ta osoba mówi, wreszcie pierwszy raz od tego czasu śpię spokojnie, zupełnie zdrowie jest inne, zupełnie relacja w domu jest inna, więc chciałbym się tutaj z tym zgodzić. Dawid, wiedza, kompetencje czy coś zupełnie innego jest ważne w tej zmianie? Wiedza buduje wyobraźnię. Wyobraźnia buduje wiedzę, więc w mojej ocenie sama wiedza daje przestrzeń na zwiększenie wydajności. I dla osób, którzy są ekspertami, doświadczonymi osobami na rynku, wiedza zwiększa poziom możliwości uzyskania konkretnych rezultatów. I tak ewidentnie jest. Ja skończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Prawa i Finansów w Bielsku-Białej. I mnóstwo wiedzy od teoretyków mogłem tam uzyskać. Oczywiście to też ta wiedza, o której wspomniał Czarek, jakiej ona była tam jakości. Ale byli tam również doktorzy ekonomii, profesorowie ekonomii, dzisiaj moi znajomi, którzy wiem, że nie mają ułożonych budżetów domowych. Wiem, że mają zobowiązania finansowe i konsumują nadmiernie. Samo to, że oni mają informację, że nie warto, rozumieją kwestię inflacji, deflacji, wartości pieniądza, nie pomaga im w ułożeniu swoich finansów, czyli w tym, by byli dobrymi gospodarzami własnych pieniędzy. Bo jeżeli chodzi o zawodowych inwestorów, to wiedza jest kluczem i tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Ale w kwestii bycia dobrym gospodarzem własnych pieniędzy znacznie ważniejsze w mojej ocenie jest być praktykiem. Praktyka. A ta praktyka często jest niedoceniana, ponieważ jesteśmy chciwi na efekty w szybkim tempie. Nie rozumiemy efektu długoterminowego. Nie potrafimy spojrzeć mocno w horyzont długoterminowy. I często rozpoczynając jakąś praktykę, krok po kroku działając, widzimy albo efekty, które są nam nieoczekiwane i na bazie emocji wychodzimy z rynku, o czym wspomniał Czarek, albo widzimy efekty, które dla nas są nieoczekiwanymi efektami i się trochę irytujemy z tego powodu. Nie rozumiemy, co przyszłość przyniesie. Ja jako gospodarz swoich pieniędzy, swojego gospodarstwa domowego mam zadbać o element bezpieczeństwa związanych z finansami, czyli najlepiej nie mieć zobowiązań finansowych, ewentualnie kredyt hipoteczny, to jest ewentualnie, budować żelazną rezerwę, budować majątek z punktu widzenia bezpieczeństwa, a następnie nie tylko osoby, które są na sali, czyli interesujące się inwestycjami, ale każdy powinien interesować się przenoszeniem wartości pieniądza w czasie.
ponieważ permanentnie będziemy w sytuacji, w której inflacja będzie nam towarzyszyła. Więc nasz czas pracy, który jest najważniejszym aktywem, który posiadamy, środkiem wymiany w pewien sposób, jeżeli nie inwestujemy, to jest zmarnowany, bo pracujemy po to, żeby zarobić pieniądze i mieć jakąś swobodę finansową. Więc co my potrzebujemy? Poza wiedzą, jeżeli chcemy iść na poziom ekspercki, to oczywiście wiedza jest ważna i działanie z emocjami, ale w mojej ocenie wsparcie od innych. Ja dzisiaj mam taką sytuację, w której efekty, które robię w wielu branżach, bo działam w wielu branżach i w finansach również, nie osiągnąłbym, gdybym był w nich sam, ponieważ znam swoje słabe strony, a ich jest kilka, może i kilkanaście, i mocne strony. Na bazie współpracy z innymi ludźmi, również z tobą, możemy uwspólniać pewne kompetencje i na bazie tego budować konkretne efekty. Czyli nie perfekcjonizm samym sobie, a współpraca. 5 osób, które was otacza i najwięcej z nimi spędzacie czasu, są to osoby, które mają na was największy wpływ. Konkretnie co potrzebujemy? Dobrych ludzi obok siebie. Wspomniałeś o tym bezpieczeństwie finansowym, więc mi się wydaje, że warto wrócić ten krok do tyłu i o tym wspomnieć, bo często pytamy o inwestycje. W co dzisiaj zainwestować? Gdzie te pieniądze przekierować, żeby ta inflacja ich nie zjadała? A część osób, które zadaje to pytanie, nie ma jednak poukładanych tych podstaw, czyli tego bezpieczeństwa finansowego. Więc pytanie znowu prywatne do was, panowie. Teraz Dawid pierwszy odpowie, czyli od czego zaczynaliście i jak budowaliście swoje bezpieczeństwo finansowe? Jak wspominałem o tym, powiedziałem sobie, jak ja nie chcę żyć. I zrozumiałem, że żeby dokonać tego w obszarze finansów, bo te obszary były inne również, w obszarze finansów to ja potrzebuję siły napędowej, a siłą napędową w finansach jest dochód. Czyli Bardzo często pomijane, tak? Że nie mówimy o tym, że trzeba więcej zarabiać. Mniej wygodnie się o tym mówi, mniej się to sprzedaje w tej koncepcji. Ja uważam, że jeżeli dzisiaj masz 50 tysięcy, 30 tysięcy, 100 tysięcy złotych i ty będziesz starał się być ekspertem w inwestycjach zamiast starać się zwiększać swój dochód, to jest w pewien sposób nieodpowiednia strategia w mojej ocenie. Ile jesteś w stanie wykręcić więcej ze 100 tysięcy złotych? Oczywiście na rynku krypto to są nieograniczone praktycznie możliwości wzrostów, ale jeżeli byśmy mówili o takich aktywach tradycyjnych, no to ten poziom wzrostu nie jest tak ciekawy, jak możesz dokonać na swoim dochodzie. Czyli ja to rozpocząłem od swojego dochodu. Zwiększanie swojego dochodu. Najpierw nie rozumiejąc tego, że czas jest tak ważny, więc ja sam chciałem wygenerować ten dochód. Czyli ja konkretnie przyniosę pieniądze do mojego gospodarstwa domowego. Potem jak przeczytałem książkę Roberta Kiyosakiego Cashflow Kwadrant przepływu pieniędzy, zrozumiałem, o co chodzi w czasie, w biznesie i w inwestycjach. I kolejnym krokiem było to, że zaangażowałem moje pieniądze do pracy, które generowałem wcześniej i to, żeby pieniądze, które zarabiam, nie były tylko oparte o mnie, o mój czas i o to, co ja robię. Bo jeżeli mi się coś stanie, czy to zdrowotnie, czy będę chciał odpocząć, to ja nie mogę mieć sytuacji, w której to źródło dochodu nie będzie do mnie dostarczane. Więc zacząłem od dochodu, konkretnego dochodu. I początkowo mówiłem o zupełnie innych środkach, niż dzisiaj zarabiam. A potem, krok po kroku, uczyłem się różnych rodzajów aktywów, również od Czarka. Z materiału, które oglądałem od 2.19, 2.20, czytając książkę, tam się uczyłem. I to nie chodziło o to, że chciałem być świetnym inwestorem. Ja w ogóle się nie uważam za świetnego inwestora. To nie jest mój kierunek. Ja się uważam za dobrego gospodarza własnych zasobów i potencjałów, które mnie otaczają. I w tym kierunku rozwijam się dalej, oczywiście przenosząc wartość w czasie środków finansowych, które wypracowałem. To jest mój model i uważam go za bardzo ciekawy. I w tym kierunku idę. Czarku, a ty jak budowałeś swoje bezpieczeństwo finansowe na początku? Skupiając się w 100% na rozwoju firmy i nie wydawaniu pieniędzy na gadżety. Może dlatego, że pamiętam, jak zaczynałem ten mój etap, to moim wielkim marzeniem było mieć 5 000 dochodu pasywnego miesięcznie. No więc też szybko policzyłem, że powiedzmy bez specjalnej wiedzy, no to trzeba mieć jakiś 1 000 000 złotych odłożony. Więc ja absolutnie skupiałem się na firmie i tak naprawdę jak zobaczycie drogi do rentierstwa, to w 80-85% ludzie zostają rentierami, bo udało im się stworzyć fajne firmy, które albo były maszynkami do robienia pieniędzy, albo te firmy sprzedali w odpowiednim czasie odpowiednim ludziom. Druga metoda to jest generująca powiedzmy 10%, 15% maksymalnie rentierów. To są inwestycje w nieruchomości, dlatego że tam możecie się podeprzeć lewarem, jaki daje kredyt, o co będzie coraz trudniej ze względu na raczej rosnące stopy procentowe w długim terminie.
5% osób zostaje rentierami, będąc etatowcami, ale zazwyczaj okupuje to bardzo dużymi utratami zdrowia, dlatego że mówimy o bardzo wysokim szczeblu korpo. Żeby się tam dostać, no to trzeba po prostu te 25-30 lat bardzo, bardzo ciężko harować. Więc to już wskazuje, jaka jest najłatwiejsza droga. Teraz tak, osoby, które nie zdecydowały się jeszcze, żeby prowadzić własną firmę, uważam, że powinny bardzo mocno się zastanowić, co jest ważniejsze. Czy mam samochód lepszy od sąsiada, czy może samochód jest narzędziem, które mam je zabrać z punktu A do B. I tutaj poglądy są skrajnie różne. Ja mieszkam od 11 lat w Hiszpanii i średnia wartość samochodu to jest jakieś 10 tysięcy euro, 40 tysięcy złotych mniej więcej. Dlatego. I tak jest w każdym społeczeństwie, które jest po prostu dojrzałe, bo się zmieniają priorytety. W krajach rozwijających się, nie wiem, Polska, Ukraina, Rosja, te samochody są dużo, dużo lepsze, dużo droższe. A to jest naprawdę duży wydatek. Wiele osób uważa, że może sobie bez problemu wziąć samochód za, nie wiem, 200, 300, 500 tysięcy, bo go biorą w leasing i na raty starczy. Nie, różnica pomiędzy samochodem za 100 tysięcy a 400 jest taka, że masz ratę trzykrotnie większą. Tak samo jest przykładowo z mieszkaniami. Jak ludzie biorą kredyt, to nie zastanawiają się tak naprawdę, ile ja chcę wydać na mieszkanie, tylko jaki mogę wziąć maksymalny kredyt przy moich zarobkach. I to działa naprawdę dobrze do momentu, w którym stopy procentowe nie idą w górę, jeżeli ktoś ma na przykład kredyt o zmiennej stopie, bądź ktoś zachoruje, wyrzucą go z pracy. No, są różne możliwości. Także uważam, że taka nieredukowanie może tych drobnych wydatków, no bo jeżeli ciężko pracujemy, no to fajnie, żebyśmy mieli jakąś gratyfikację za to, ale zastanówmy się, gdzie możemy zaoszczędzić grubsze pieniądze, bo te oszczędności pozwolą nam właśnie na rozpoczęcie budowania najpierw poduszki powietrznej, a później budowanie kapitału, który z czasem zwiększa nasze dochody poprzez po prostu dochody pasywne. To przyczepię się, mówiąc kolokwialnie, tej poduszki powietrznej, poduszki finansowej czy żelaznej. Tak, ale oczywiście najważniejsze, że ona jest. Każdy 5 razy zwracali na to uwagę. Każdy sobie to nazywa jak chce, ważne, żeby to było. Dawid nazwał sobie to żelazna rezerwa i tak to w metamorfozie finansowej też jest nazywane. No to pytanie, panowie, jak ta żelazna rezerwa u was wygląda, jak jest zbudowana i gdzie jest przechowywana? Dawid odpowiada pierwszy. Warto wspomnieć, że żelazna rezerwa powinna być zbudowana w takich aktywach i w taki sposób, jak to rozumie dobrze to gospodarstwo domowe. A wiesz, inna sytuacja jest wtedy, jeżeli ja mam 50 tysięcy złotych, ma to stanowić moją żelazną rezerwę i nie mam w ogóle majątku inwestycyjnego, a inna jest taka, że masz w majątku inwestycyjnym x-krotność swojej żelaznej rezerwy albo swoich potrzeb, to inaczej możesz ułożyć na inne aktywa w kwestii żelaznej rezerwy. Ja sam dzisiaj już to zmieniłem, bo miałem to trochę inaczej, już to zmieniłem. Mam to w polskiej złotówce trochę i w dolarze oraz mam tam sztabkę złota jedną i to jest tyle. Ale co ważne, u mnie bezpieczeństwo stanowi, wiesz, płynność finansowa na każdej działalności gospodarczej, którą mam. Następnie płynność, którą mogę dokonać również w majątku inwestycyjnym. Ale jeżeli chodzi o gospodarstwo domowe, to trzeba zastanowić się w tym gospodarstwie domowym, jaki poziom płynnego majątku, szybko dostępnego, potrzebujemy mieć, by czuć komfort psychologiczny z punktu bezpieczeństwa, który w inwestycjach również jest bardzo ważny. Ja uważam, że optymalnie to jest 6-krotność miesięcznych wydatków, jako taka wartość żelaznej rezerwy, do 12-krotności maksimum, żeby nie przekraczać tej 12-krotności, bo już nieefektywnie wykorzystujemy zasoby, które posiadamy. Co można mieć? No waluty obce oczywiście, polski złoty też warto mieć, oczywiście w żelaznej rezerwie. Jeszcze mówię, że zawsze jest taki fundusz awaryjny. Minimalnie jednokrotność wydatków, które mamy na przykład w domu, w gotówce. Pamiętajmy o tym, że gotówka to wolność i gotówkę powinniśmy posiadać, tworzyć popyt na gotówkę i w stronie żelaznej rezerwy to również jest ujęte. Ale też można robić tak, jak wiele osób robi, że tylko na przykład, nie wiem, we franku ma w całej jednej walucie koniec gdzieś swoją żelazną rezerwę, nie rusza tego, jest to płynna gotówka i koniec. Są różne filozofie. Powinno to być zależne od struktury majątkowej gospodarstwa domowego i tego, co rozumie to gospodarstwo domowe. Jak ty, Czarku, rozumiesz tą poduszkę finansowo-powietrzną? Wiesz co, ja jestem troszkę dziwnym przykładem, dlatego że ja nie mam takiej typowej poduszki. Ja mam w tym momencie kilkanaście procent mojego majątku, nazwijmy to w gotówce, czyli zazwyczaj to jest dolar gdzieś ulokowany na kontach brokerskich, jakby się pojawiły jakieś ciekawe okazje inwestycyjne,
część w krótkoterminowych obligacjach amerykańskich, które tam płacą 5%, ale to nie jest moja jakby taka poduszka finansowa, tylko to są pieniądze przygotowane na inwestycje, dlatego że dla mnie optymalna sytuacja to jest taka, w której ja nie mam w ogóle gotówki, ale żeby do tego doszło, to musielibyśmy mieć mega obsługę na rynkach finansowych, mega dodruk i zerowe stopy procentowe i wtedy bardzo chętnie bym się wyprztykał całkowicie z gotówki, dlatego że tak naprawdę jeżeli ja bym potrzebował jakichkolwiek pieniędzy, nie wiem, na super zaawansowane operacje i tak dalej, to ja mam ciągle firmę, z której mogę dowolne środki w zasadzie wyciągnąć, więc powiedzmy te wolne środki gdzieś tam na jakimś, nie wiem, koncie to jest, nazwijmy to taka pierwsza poduszka. Drugą poduszką no to są środki powiedzmy na kontach brokerskich, które mam zamiar wykorzystać do inwestycji. Trzecia to jest ta maszynka powiedzmy do zarabiania, którą jest ten Independent Trader Holding, która bardzo fajnie sobie radzi, ale też uważam, że jeżeli dochodzimy do jakiegoś pewnego momentu, w takiej zwłaszcza sytuacji jak w Polsce, to powinniśmy mieć nadzieję, że nic złego się nie wydarzy, ale też uważam, że powinniśmy być w każdej chwili gotowi, żeby w ciągu 4 godzin być już za granicą kraju i mieć ze sobą środki pozwalające nam przeżycie 12 miesięcy. Bo fajnie, żebyśmy nie uczyli się na własnych przykładach. Myślę, że ludzi, którzy są na Ukrainie, zwłaszcza którzy mieszkali w tych wschodnich częściach kraju, doświadczyli czego doświadczyli, więc wyciągnijmy z nich wnioski i niech to będzie po prostu nasza taka polisa ubezpieczeniowa. Jedno jest pewne, Dawid, widzę, że chciałem jeszcze coś coś jeszcze dodaj. dodać, co warto mi się wydaje w tym punkcie zaznaczyć. Czarek dobrze wspomniał o tym, jak on podchodzi, bo już znałem jego podejście, mówił w wielu nagraniach o elemencie swojego bezpieczeństwa finansowego, więc znałem, jak to u ciebie wygląda. To, co na tej bazie tego można powiedzieć, to doświadczony inwestor, ktoś, kto na rynku finansowym długo obraca swoim majątkiem, aktywami, to jest człowiek, który poradzi sobie w takiej sytuacji i będzie wiedział, jak zachować się z punktu emocji. Ale to, co ja doświadczam, pracując z osobami mniej doświadczonymi, że warto, by oni mieli część swojego majątku odseparowane zupełnie z punktu bezpieczeństwa, żeby ich to nie korciło. Żeby nie było tych zakupów z tego samochodu, tych środków, żeby nie było tam tej sytuacji, że szwagier przyszedł i powiedział: pożycz 50 000 teraz, bo kryptowaluty idą, to chcę sobie w to zainwestować. I żebym ja w ogóle tą część majątkową nie analizował z punktu możliwości pożyczenia szwagrowi. I to jest tutaj kluczowe, żebyśmy tak zaznaczyli, bo osoby doświadczone świetnie sobie radzą w tym obszarze bezpieczeństwa i nie trzeba tutaj wiele dodawać, ale ci początkujący, ci 90% Polaków, to oni muszą mieć w mojej ocenie to tak w sektorze majątkowym ułożone, odseparowane na aktywa zupełnie zrozumiałe dla nich i nie podejmowane w myślach do jakichkolwiek działań poza polisą ubezpieczeniową, o której wspomniał Czarek. Bogacenie się to proces, który przypomina maraton, a nie sprint. W tym ujęciu szybki zysk jest czymś, co z założenia wyklucza oczekiwany efekt. Gdy rozłożymy tę spekulacyjną opowieść na części, odrzemy ją z pięknych widoków, w większości przypadków zobaczymy stratę. Nie może być inaczej, gdy inwestujemy w złudzenia najważniejszą życiową wartość – bezpieczeństwo. Uważam natomiast, że portfel inwestycyjny powinien być dobrze zdywersyfikowany, dostosowany do kompetencji posiadacza majątku, który uwzględnia go w kontekście szerokiego pojęcia bezpieczeństwa. A Ty co cenisz najbardziej? Bezpieczeństwo czy zysk? Jedno jest pewne, ta poduszka finansowa czy żelazna rezerwa powinna w domu być. Ja sam tej poduszki jeszcze nie miałem 3 lata temu, dzisiaj ona jest. Złoto, srebro i koszyk walutowy. Tak pokrótce odpowiem, żebyśmy szli, bo czas leci nieubłagalnie. O tym też mówiliśmy, że to jest aktywo najcenniejsze i faktycznie ono tutaj na zegarze nam pokazuje, że nie mamy na niego wpływu, bo po prostu czas robi swoje, a ty, to ostatnio słyszałem, ładne, nie? Czas robi swoje, a ty, więc często nie robimy nic, a czas i tak płynie. Następne pytanie. Bardzo mnie zaskoczyły te statystyki. One nie są za ciekawe. 22% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Żadnych oszczędności. I zastanawiam się, panowie, dlaczego? No bo przecież mamy książki, mam wrażenie, najbardziej rozwiniętego YouTube'a w Europie. Ty, Czarku, często mówisz, że będąc w Hiszpanii, ludzie cię pytają o polskiego YouTube'a, jak sobie przetłumaczyć te materiały, bo po prostu w Hiszpanii tego nie ma. Ja rozmawiam z wami również, przyjeżdżacie z całej Europy i mówicie, mieszkamy w Holandii, w Danii, w Niemczech, tam polskie treści są blokowane na YouTubie i nie ma ich, nie da się wszystkich obejrzeć, więc zobaczcie, ta wiedza jest, cały YouTube, książki, konferencje, chociażby takie jak ta, która od 10 lat się tutaj toczy. I dalej 22% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Dlaczego? Aha, Dawid, może.
Oczywiście to jest temat złożony. To, co warto zaznaczyć w tym punkcie, to, co już padło tutaj. Nie ma budowanej świadomości finansowej w Polsce. Nie ma edukacji finansowej. Ona w mojej ocenie nie istnieje w szkolnictwie. Ja nie widziałem dobrych praktyk. Ja sam nie znałem dobrych praktyk finansowych. Nie ma ich. Jeżeli tak jest, to co jest w takim razie? Jeżeli tego nie ma, to co jest? No kwestia nadmiernego konsumpcjonizmu. Celem korporacji i instytucji finansowych zresztą firm jest uzyskanie zysku. Jeżeli zysku, to poprzez marketing, namówienie konsumenta, mnie, ciebie, was, do tego, żebyśmy nabywali coraz więcej. A dlaczego nabywamy coraz więcej i czemu dajemy się wciągnąć w tą grę? Że jesteśmy nadmiernymi konsumpcjonistami. Że mało jest takich osób jak Czarek, który powiedział, że on się skupił na budowaniu majątku, a nie na tym, żeby kupować sobie zabawki. Przecież większość ludzi robi zupełnie odwrotnie. Kupuje sobie zabawki. W mojej ocenie wynika to z tego, że nie potrafimy się cieszyć tym, co posiadamy. Szukamy ujścia emocjonalnego na zewnątrz i to, co do nas jest dostarczane w formie marketingu, w formie treści zewnętrznych, kupienie sobie nowego iPhone'a, budzi u nas taką emocję szczęścia, którą my potrzebujemy jako ludzie, ponieważ tego szczęścia nie potrafimy znaleźć sami w sobie. I tu widzę olbrzymie wyzwanie. Oczywiście, że też są obszary sytuacji ludzi w Polsce, którzy zarabiają bardzo mało, a mają duże wydatki finansowe i tutaj być może ta przestrzeń do budowania oszczędności u nich nie jest. I oczywiście to też jest tak, ale większość tak nie ma. Większość jest nadmiernym konsumpcjonistą, jest w pewien sposób w matriksie finansowym, ja tak to nazywam. I warto poszukać czegoś w sobie, a tam to jest w środku, po prostu. Jeszcze najpierw chciałem uzupełnić wypowiedź Dawida. Jest taka świetna książka, Niewolnicy chyba dopaminy, coś takiego. Fioletowa. To jest jedna z lepszych książek, które ostatnio przeczytałem. Jeżeli macie coś wybrać, to wybierzcie tę książkę, bo ona wam pokaże, w jaki sposób my odbieramy szczęście. Co możemy zrobić prostymi trikami, żeby naprawdę być dużo bardziej szczęśliwymi ludźmi, a nie szukać szczęścia właśnie w gadżetach, zabawkach i tak dalej. Teraz jakbyś mógł jeszcze powtórzyć pytanie. Pytanie związane z tym, że 22% Polaków nie ma oszczędności. Okay. Mamy mnóstwo elementów, które nam pomagają. Dlaczego tak jest? Bardzo nie chciałbym nikogo obrazić, ale uważam, że 50% populacji to są totalne matoły, z którymi nic nie zrobisz. Brawo. Później zostaje nam, myślę, że 30%, które stwierdzi, że chce coś zrobić, ale faktycznie nie podejmuje działań z różnych przyczyn. I myślę, że na tych 20% tak naprawdę powinniśmy się skupić. Im są lepsze czasy, tym ludzie mniej myślą o tym, jak się przygotować. Im są lepsze czasy, tym ludzie uważają, że państwo powinno o nich zadbać. I tak po prostu jesteśmy skonstruowani. Tak to zwyczajnie działa. Także ja na przykład starałem się bardziej edukować ludzi, dawać bardzo dużo od siebie, ale na przykład jak zobaczyłem wyniki ostatnich wyborów, a staram się być apolityczny, tylko analizować, w jaki sposób ludzie głosują, no to stwierdziłem, że chyba już mi się bardziej nie chce i poszedłem w innym kierunku. Starałem się bardziej tą energię przekierować w kierunku ludzi, którzy są blisko mnie. Poprzez blisko mnie rozumiem moją żonę, dziecko, moich najbliższych przyjaciół, czyli powiedzmy te 15 osób, z którymi spędzam najwięcej czasu. Poprzez blisko mnie rozumiem osoby, które na przykład kopiują moje ruchy, żeby dać im jak najwięcej. Poprzez blisko mnie rozumiem moich pracowników, z którymi bardzo często komunikuję się i uwielbiam spędzać czas. A przy okazji jeszcze dajmy coś po prostu dalej w formie ogólnej wiedzy na YouTube'a. I czy ktoś coś z tego wyciągnie, czy nie. I ktoś może sobie tak pomyśleć, kurczę, ten świat jednak jest fatalnie zbudowany. Powiem wam tak. W zeszłym roku stwierdziłem, że chcę sobie zbudować portfel nieruchomości na Majorce. I kupiłem kilka apartamentów i co dziwne, każdy z nich kupiłem znacząco poniżej ceny. Każdy z nich kupiłem od osoby, która nie miała możliwości spłacenia czynszu. Jeden kupiłem od funduszu, który skupował długi i kiedy spotkałem się na akcie notarialnym, każdą z tych osób cechowała jedna rzecz. Każda z nich paliła. A teraz weźcie, policzcie, ile tak naprawdę wydaje się miesięcznie na fajki, ile to jest w ujęciu rocznym. Czyli do czego dochodzimy? Ludzie mają kasę, żeby wydawać na środki, które ich obciążają mentalnie, zdrowotnie, a nie mają czasu, żeby spłacić czynsz. Dla mnie, jako osoby, która chce coś zrobić, chce poprawić swoje życie, moich najbliższych, uważam, że tego typu osoby też dostarczają okazję i z tego należy po prostu korzystać. Świata całego nie zmienimy. Możemy się koncentrować na tych ludziach, których naprawdę mamy wpływ. Dziękuję. Dzięki. Idźmy dalej, przyspieszmy troszkę.
Często mówimy o sukcesach i o tym się dobrze mówi. Czujemy się fajnie, jak nam się coś udaje, jak nasza praca przynosi efekty i faktycznie sukcesy się pojawiają. Każdy z nas takie sukcesy i każdy z was na swoim liczniku, bym powiedział, sukcesów ma. Ale porozmawiajmy troszkę o porażkach. Więc szybkie pytanie. Jakie jedna porażka może być finansowa, która ci się, Czarku, przytrafiła, bo ty pierwszy odpowiadasz i najważniejsze, jaką lekcję z tego wyciągnąłeś? Jest to tylko jedna. Tak, bo nie mamy czasu, nam tutaj zegar już wybił. Powiem bardziej ogólnie. Dlatego, że jakbym tak miał rozpatrywać moje porażki, to nie byłby zakup na przykład jakichś akcji, które nie rosły, albo zakup czegoś, co stoi w miejscu. Uważam, że największą porażką byłoby ulokowanie kapitału w instrumentach, których w długim terminie będą na przykład tracić. Czyli na przykład shortowanie akcji, które samo w sobie jest kosztowne. Czyli masz przeciwko sobie inflację, masz przeciwko sobie koszt shortowania. Jeżeli kupujesz akcje, one stoją długo w miejscu, to przynajmniej dostajesz inflację, dostajesz dywidendę, a po jakimś czasie powinno coś wrócić do normy. Ale pamiętam, wiele lat temu chciałem zagrać na wzrost cen gazu i wziąłem dwukrotnie lewarowany instrument BOIL i tam nie zdawałem sobie sprawy, czym jest contango. Czy można powiedzieć, że miałem ukryty koszt, z którego sobie kompletnie nie zdawałem sprawy, brak wiedzy. To było gdzieś tam w okolicy pewnie 14-15 roku. Więc siedzenie w danym instrumencie sprawiło, że po tym jak już ceny gazu rzeczywiście wybiły, to te skumulowane małe straty były na tyle duże, że nie miałem szansy w ogóle tego odrobić. I podobna sytuacja właśnie była z shortowaniem. Więc myślę, że błędów absolutnie czy porażek się nie jesteśmy w stanie wyzbyć. One po prostu się pojawią. Chodzi o to, żeby ich było możliwie jak najmniej, no jednocześnie, żeby były możliwie jak najmniej kosztowne. Wiesz co, myślę, że jeszcze druga porażka. Niedocenienie wojny na Ukrainie, która kosztowała mnie tam prawie 3% mojego kapitału, no bo miałem kapitał w rosyjskich aktywach, które do dzisiaj są póki co zablokowane. Więcej tych porażek można zobaczyć w filmie, który pojawił się na kanale. Tam jest tego sporo. Dawid, teraz twoja kolej. To, co ja przypominam sobie, jak myślimy o porażkach, to pamiętam w 2014 roku na lewarze, który wziąłem od prywatnego inwestora razem ze wspólnikiem po 200 000 złotych, wykonaliśmy inwestycję peer-to-peer lending, czyli pożyczkę zabezpieczoną hipoteką, która okazała się w całości oszustwem. W całości oszustwem okazało się, że operat szacunkowy, który był wykazany na działkę, która zabezpieczała tąże, nazwijmy to, inwestycję, był sfałszowany. Chociaż rzeczoznawca istniał i był zamieszany w ten proceder przestępczy. I wtedy dużo się nauczyłem na tym. Dlaczego? Bo na bazie tego zbudowaliśmy razem z wspólnikami biznes właśnie związany z peer-to-peer lending w Polsce. I to było ciekawe. I dlatego, żeby nie korzystać już więcej z tego czasu, który 000 już pokazuje, to powiem jedną rzecz, że w momencie, jeżeli jakaś ta porażka dzieje się w naszym życiu, to ta emocja, która w nas jest naprawdę niekorzystna. To, co dało mi dużą przestrzeń do tego, żeby się szybciej rozwijać, żeby ta krzywa wzrostu u mnie była ciekawsza, to, żeby szybciej mentalnie przerodzić w porażkę w lekcję. Jeżeli to zrozumiemy jako lekcję i do tego tak podejdziemy, a to też od Czarka brzmiało, tak? Bo jak ty mówisz o rzeczach, o których wspomniałeś przed chwilą, to po prostu jako informację już traktujesz, nie? To nie było jakiegoś dużego wpływu emocjonalnego. Tak czułem przynajmniej z wypowiedzi. Nauczyłem się na przykład na Rosji, że nie warto jest inwestować w Chinach, które mimo, że są tanie od 2 lat, to ciągle lecą w dół, bo cały świat się obawia powtórki właśnie czy to nacjonalizacji, czy to zamrożenia rosyjskich aktywów. Jasne. W przypadku, gdyby wojna na przykład rozpoczęła się chociażby o Tajwan. Jasne. Dążę do tego, że jak się dzieje u kogoś, kto jest niedoświadczony i na początku jakaś większa porażka traci jakieś większe środki, ta emocja może go tam mocno zablokować. I on po prostu cały czas w głowie sobie to powtarza, że stracił i go blokuje i wchodzi w pułapkę bierności, o której mówiliśmy wcześniej. Ignorancja finansowa się wtedy włącza. I to chciałem tutaj zaznaczyć i w ten sposób się wypowiedzieć. Słowo klucz, większe środki. Czyli to jeszcze raz pokazuje, jak ważna jest mądra dywersyfikacja. Jasne. Dobrze, panowie, ja widzę ten zegar, ale mam w głowie, że poradzimy sobie, bo mamy do 12:30. Oczywiście zaraz po naszej rozmowie będziemy rozstrzygać konkurs metamorfozy finansowej, ale myślę, że nie potrzebujemy aż 30 minut, więc do 12:30 mamy czas. Także myślę, że jeszcze na dwa pytania jeszcze czas będzie. Tych pytań mam więcej. Pierwsze z nich. Ten ostatni rok
działo się bardzo dużo na rynkach finansowych, bardzo dużo. Myślę, że nawet ktoś, kto nie jest aktywnym inwestorem, widział, co tak naprawdę w świecie się działo. Więc pytanie proste, może krótkie, a nie proste. Co najbardziej was zaskoczyło, panowie? Chociaż jedna rzecz, co was najbardziej zaskoczyło na rynkach finansowych w ostatnich 12 miesiącach? Może Dawid na początek. Co? Jasne. To krótko. Efekty, które można było wygenerować na giełdzie papierów wartościowych w Polsce, to jak najbardziej. To było dla mnie ciekawym zaskoczeniem, efekt, który wygenerowałem. Oraz coś, co przewidywaliśmy w nagraniach zresztą, które pokazywaliśmy, jaki będzie efekt bezpiecznego kredytu 2% w Polsce w nieruchomościach. Dlatego też się nastawiłem na nieruchomości trochę w Polsce w 2023. Ale skala tego boomu, który miał miejsce, no spodziewałem się znacznie mniejszej skali, szczerze mówiąc. Jestem ciekawy, co będzie teraz. Bo te wzrosty były ogromne. W Krakowie, w którym jesteśmy, tutaj myślę, że mieszkańcy Krakowa mogą potwierdzić. Ja widziałem takie dane, że ponad 30% te wzrosty były rok do roku w ostatnim czasie. Szczególnie jak ten program, który wspierał głównie deweloperów, się pojawił. No ten szał na rynku był olbrzymi. Był olbrzymi i jestem ciekaw, co będzie teraz i czy ta w ogóle kolejny program wejdzie. Ale te dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Wyniki na GPW oraz wzrost na rynku nieruchomości tego poziomu, bo mówiliśmy o wzrostach, że one będą, ale żeby takie były w takim krótkim czasie, to się nie spodziewałem i otwarcie o tym mówię. Czarku, co ciebie tak najbardziej zaskoczyło? Myślę, że chyba wzrosty na krypto. To jest mój drugi cykl. Nie spodziewałem się, że będzie to tak mocno rosło w tak krótkim czasie i że nie doznamy żadnej tak naprawdę poważnej korekty. Czemu? Dlatego, że zazwyczaj w poprzednich 3 cyklach mieliśmy po 3 korekty przekraczające 30%. Teraz kompletnie nic takiego nie miało miejsca. ATH jeszcze przed halvingiem. No okej, ja się z tego wszystkiego cieszę, ale to jest pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła. Druga, że Fed jeszcze nie rozpoczął do druku. Bo było tyle dosłownie takich tykających bomb, a im się mimo wszystko mega sztuczkami udało to po prostu powstrzymać przed jakimiś spadkami, ale myślę, że to zawdzięczamy troszkę takiej hura optymizmowi w koło AI, dlatego że tak naprawdę te wzrosty, które miały miejsce na giełdzie w Stanach, no to było wygenerowane w głównej mierze przez te 7 największych spółek Magnificent Seven, natomiast reszta sobie radziła dużo gorzej, małe spółki radziły sobie tak, jak radzi sobie przykładowo gospodarka Stanów Zjednoczonych. Wspomniałeś o krypto, więc może jeszcze dopytam o ten temat, bo on był jako dodatkowe pytanie, więc widocznie ma tutaj paść. Bo te emocje, wiem, że u Dawida się pojawiły ogromne w kwestii krypto. U ciebie może mniej, bo jesteś dłużej na rynku. U mnie też te emocje się pojawiły, nie ukrywam. Jest ten strach, jest ta chciwość. Jak wy myślicie, bo mnóstwo osób nowych również chce na ten rynek wejść. Czy to jest według was dobra droga do szybkiego i łatwego wzbogacenia się? Zależy. Jeżeli mamy osobę, która potrafi opanować swoje nerwy, jeżeli chce się edukować, jeżeli wie na przykład, czym jest wskaźnik CBBI, który jak dla mnie, dla laika jest jednym z najlepszych wskaźników, to jest po prostu taki twór łączący tam 8 czy 9 innych wskaźników, w zależności jak to liczyć. Mówiąc ci wprost, jak jesteśmy nisko, no to jesteśmy zazwyczaj bardzo blisko dna Bessy. Jeżeli jest wysoko, na zasadzie powyżej 80%, to historia pokazywała, że zazwyczaj dochodziło wtedy do spadków CBBI, bo widzę, że wiele osób w tym momencie szuka. No. U osób widzisz, to jest ten problem, że wiele osób chce dorobić się szybko. Wiele osób uważa, że mam mały kapitał, to ja muszę 100% kapitału lokować w krypto. Ile ty masz procent w krypto? W tym momencie około 21, 22 po to tak chyba stosunkowo dużo do tego, co miałeś kiedyś. Jak na mnie to jest rzeczywiście dużo. No, ja zaczynałem budowę z 1,5 roku temu już i kupowałem to drobnymi partiami. Tam chyba do 9% doszedłem, a resztę zrobiło po prostu zwrot na Bitcoinie, na Etherze. I ja na pewno nie będę czekał do października 2025, czyli okresu, kiedy powinna się zacząć Bessa zgodnie z cyklicznością. Myślę, że będę to jak w trakcie poprzedniego cyklu wyprzedawał za każdym razem, jak dojdzie do wysokiego poziomu optymizmu. Wtedy udało mi się całkowicie po prostu wyjść poza rynek, zatrzymać tą chciwość, ale byłem mega krytykowany. Teraz wam może rzucę jeden case. Ja w poprzednim cyklu zaczynałem inwestycje o 150, wchodząc w Ethera przy $150. Pierwszy bardzo mały pakiet sprzedawałem przy 600 i puściłem tę informację publicznie. Nawet ty nie wyobrażasz, jaka fala
takiego hejtu się wylała. Co ty idiot robisz? Przecież to będzie rosło jeszcze i tak dalej. Rosło. Ale to jest różnica pomiędzy skasowaniem części zysku z 3-krotnym przebiciem, a czekaniem na górkę. I jak historia pokazała, to wiele osób, które były najbardziej chciwe, zostały po prostu z krypto aż do końca. Natomiast ja pamiętam, ja się wtedy cyklicznie cashowałem i jestem z tego bardzo zadowolony. Dawid, wiem, że te emocje u ciebie się pojawiły w ostatnim roku, bo o tym rozmawialiśmy. Nawet zdziwiły cię te emocje u ciebie. Tak, oczywiście, bo ja sam mechanizm emocji, które mogą powstawać przy takich wzrostach czy też spadkach znam, ale dla mnie to jest pierwszy cykl, jeżeli chodzi o rynek krypto. Aktualnie mam 6%, miałem 3%, w ogóle od 2 zaczynałem, teraz jestem przy 6%. I jak były wzrosty, że 100%, 150%, 200% było uzyskanego efektu, to w mojej głowie włączyła się informacja, a Dawid, dlaczego tego nie zrobiłeś więcej, a dlaczego to? I od razu x informacji. I jestem przekonany, że wielu ludzi tak ma, że zarzuca sobie samemu, że nie wykonało konkretnego ruchu. I pamiętam, co mi wtedy ty powiedziałeś. I do tego się teraz odniosę. A mianowicie, Dawid, ale ty w tym cyklu nie byłbyś. Nie byłoby tego wzrostu. Czemu się znów nie cieszysz z tego, co wykreowałeś u siebie? Czemu wchodzisz w emocję związaną z tym, że się obarczasz? I to mi pomogło. Czyli tutaj warto powiedzieć, że te emocje będą nam towarzyszyły i to nie tylko w rynku kryptowalut, tylko w ogóle jakimkolwiek działaniu związanym z inwestycjami. A czy to jest dobry sposób, bo zapytałeś w tym pytaniu o dobry sposób. W mojej ocenie dla nielicznej grupy ludzi może to być dobry sposób, a dla większości jest to bardzo zły pomysł. Lewarowanie się, wchodzenie w ten rynek, wielkie spadki. Znasz takich ludzi, piszą do nas na kanał. Widzimy te historie przy każdym cyklu, które się pojawiają. Pojawiają się również infolinie dla samobójców wtedy. No, to się dzieje dwukrotnie. To się po prostu dzieje. Więc czy nie odpowiem na to pytanie w ten sposób, że to jest dobry pomysł dla wszystkich? Absolutnie nie jest dobry pomysł. Dla nielicznych tak. Dla zdyscyplinowanych ludzi, którzy potrafią w tym rynku się obracać, jest to ciekawy kierunek i tak nie całym majątkiem. A dla wszystkich innych warto, tak jak powiedziałem kiedyś, do niego podejść lekko, coś tam zainwestować, nauczyć się zrozumieć ten rynek, ale na pewno go nie przeceniać i budować aktywa tylko takie w swoim portfelu inwestycyjnym, który się po prostu rozumie. Nie bazować na chciwości związanej z potencjałem wzrostu. Dobrze, panowie i szanowni państwo, ostatnie pytanie dzisiejszego naszego spotkania, które musi tutaj paść. Dlaczego musi? Dlatego, że my na swoim kanale nagrywamy nie tylko o finansach, o relacjach i o zdrowiu, bo nagrywamy, bo ten COVID też nam pokazał, że to zdrowie jest bardzo ważne i nie tylko to zdrowie związane ze zdrowym jedzeniem czy ze sportem, ale też ze zdrowiem psychicznym i trzeba o tym mówić, że mnóstwo osób dzisiaj potrzebuje drugiej osoby i często my mówimy, że patrz częściej w oczy drugiego człowieka niż w telefon, co dzisiaj jest niestety chorobą dzisiejszego świata. Więc pytanie pójdzie w kierunku zdrowia, bo i Czarek nagrywa o zdrowiu, a Dawid ma spektakularną metamorfozę zdrowotną za sobą. Myślę, że o tym wspomni. Więc pytanie brzmi tak, jak idąc do tego sukcesu finansowego, czymkolwiek on jest, nie zatracić się, nie zapomnieć o zdrowiu i jakiś balans jednak po drodze zachować. Czy może jednak najpierw robimy sukces finansowy, a później za te pieniądze zaczynamy dbać o zdrowie? Czarku, zacznij. Ja uważam, że z największym błędów, jaki popełniłem przed 30, czyli to był ten czas, kiedy udało mi się zbudować bardzo przyzwoity majątek, to było to, że nie dbałem o zdrowie. Bo w momencie, kiedy się obudziłem i zdałem sobie sprawę, jak istotne jest zdrowie, to też dotarło do mnie, że jeżeli mamy zdrowe ciało, zdrowy umysł, to potrafimy pracować nieporównywalnie efektywniej, popełniamy mniej błędów. I wczoraj na przykład chyba w Ekspercie w Rolls-Royce dostałem takie pytanie, coś odnośnie zdrowia, co jest dla ciebie najważniejsze? Sen. Wiele osób uważa, zwłaszcza prowadzących firmy, że wystarczy im 5-6 godzin snu, bo mogą więcej pracować. Ja akurat jestem totalnie przeciwnego zdania. Ja zauważyłem, że jeżeli jestem wyspany, nie wiem, przed pójściem spać, 2-3 godziny, zakładam okulary eye shield, żeby blokować światło niebieskie, pilnuję to, żeby ta jakość snu była odpowiednia, żeby miał odpowiednio nawodniony organizm i tak dalej, to później praca przychodzi mi dużo prościej. Czyli jestem w stanie dużo większą ilość rzeczy dostrzec, przeanalizować w krótkim czasie. I wiem, że gdybym o zdrowie zaczął dbać, powiedzmy, nie wiem, jeszcze 10 lat wcześniej, czy powiedzmy mając 20 lat, a nie 30, to byłbym dzisiaj zdecydowanie dalej niż jestem. Także jeszcze tak jedną rzecz, ze zdrowia chciałem dodać. Też w jakiejś bardzo fajnej książce, chyba to był Dario CEO, ktoś wspomniał taką wypowiedź. Ludzie
traktują zdrowie jako jedno z aktywów, które powiedzmy będę mieć zawsze. Pieniędzy nie mam, nieważne, zarobię, dam radę. Samochód mogę sobie styrać, kupię nowy. Z naszym ciałem tak nie jest. Macie jedno ciało. Jak je za bardzo styracie chemicznym jedzeniem, brakiem ruchu i setkoma rzeczami negatywnymi, które na nas wpływają, no to się niestety na was odbije. A większość ludzi zaczyna doceniać zdrowie dopiero jak zaczynają się pojawiać problemy. 3 albo 4 dni temu byłem na wlewach dożylnych, co jest u mnie normalną rzeczą w ramach podtrzymania zdrowia i pani nie mogła się nadziwić. Po co ja tu w ogóle przyszedłem? Przecież ja nie mam żadnej choroby, a płacę tam ileś za lewy, tracę czas i tak dalej. Nie jest to oczywiście przyjemne. Ja mam totalnie inne podejście do zdrowia. Ja robię wszystko, co mogę z rzeczy, które wiem, żeby się jak najwolniej starzeć, bo wiem, że efektem ubocznym moich działań będzie bardziej sprawny umysł, bardziej sprawne ciało, a miło jest w wieku 45 lat czuć się jak 20-latek. Dziękuję. Teraz pora na Dawida. Jak to u ciebie wygląda? Jesteś najmłodszy w naszym gronie, ale też masz ciekawą historię, którą ja znam od samego początku i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobiłeś. Ja patrząc na tą historię jestem pod ogromnym wrażeniem, że doprowadziłem się do takiej sytuacji. To też. To bardziej w tym kierunku. W twoim pytaniu było takie zdanie, czy zdrowie, czy finanse, czy balans. Niektórzy wybierają finanse i zaniedbują zdrowie. No to ja byłem właśnie jedną z tych osób, które bardzo mocno zaniedbało sobie element zdrowia. Żeby przybliżyć sytuację, to mając 24 lata jeszcze ważyłem 24 lata, jeszcze ważyłem 158 kg, czyli 70 kg więcej niż dzisiaj. Na bazie ostatnich 8 lat przeszedłem sporą metamorfozę zdrowotną i to dokładnie, do czego ja się doprowadziłem i powiem to w ten sposób. Z punktu zdrowia, że był nawet problem zawiązać buta, no bo takie efekty były tego obrazem, to w mojej głowie, być może jest to niepoprawny optymizm, patrząc na drugiego człowieka, buduje pewną wyobraźnię, że nieważne w jakich finansach człowiek znajduje się dzisiaj, w jakiej finansowej sytuacji, to że może coś ze sobą zmienić. To mi daje taką wiarę, wiesz, bo jeżeli ja zupełnie zajadałem się makiem, KFC, wiesz, Prince Polo, Cola, grałem wcześniej jeszcze na kompie za dużo, zupełnie się zaniedbałem. Czyli z takiego punktu widzenia można dojść do tego, że ja dzisiaj robię sobie kryoterapię, że ja uprawiam sport i to wiele ciekawych sportów, że dbam o dietę, patrzę co jem, że zrzucam po kolei, nie zrobiłem tego w szybkim tempie, nie ma efektu jojo, po prostu wiesz, konsultuję się, buduję sobie kolejny poziom świadomości. To dlaczego, jeżeli w zdrowiu to dokonałem ja, wychodziłem z takiego punktu widzenia, dlaczego w finansach człowiek nie miałby też możliwości to dokonać? A u mnie ta przemiana zdrowotna rozpoczęła się od impulsu, bo człowiek często potrzebuje po prostu impulsu i wsparcia. I te dwa elementy miałem od przyjaciół, od żony, od osób, które mnie otaczały, od lekarza. Inni ludzie, mówiłem o tym wcześniej, dają tą przestrzeń na rozwój. I czy warto? Niektórzy z was, a myślę, że większość nie ma problemów zdrowotnych dzisiaj, jest dużo młodych ludzi na sali. To tak jak powiedział Czarek, wydajność wzrasta, gdy dbamy coraz lepiej o swoje zdrowie i u mnie wydajność jest cały czas w trendzie wzrostowym. Dziękuję za tą historię. Ja poznałem Dawida właśnie w tym piku, bym powiedział, czyli ATH, jeśli chodzi o wagę. Tutaj nie będzie powtórki. Tutaj nie będzie. Ale pomagaliśmy sobie. Myślę, że ja też cię zainspirowałem w kwestii zdrowia, ty mnie zainspirowałeś w kwestii finansów i każdy skorzystał z tej znajomości, która po prostu się pogłębia i każdy korzysta coraz dalej. Myślę, że jeszcze należy się na samo zakończenie dzisiejszej debaty, ale jeszcze nie zakończenie tej części, bo za chwilkę tutaj na scenie staną Polacy, którzy podjęli wyzwanie i zrobili swoją metamorfozę finansową. Zaraz o tym troszkę opowiem, ale najpierw powiem o czymś równie ważnym. Jak to się w ogóle stało, że my z Dawidem tutaj jesteśmy na scenie z Traderem 24? To jest super historia, To jest w ogóle historia, która pokazuje, że metamorfoza finansowa i każda inna, czyli zdrowotna, relacyjna, zaczyna się w głowie. Nie zaczyna się od działania, tak jak nam się wydaje, że ja idę i działam. Rok temu siedzieliśmy tam, po lewej stronie. Zerkam sobie na ten balkon. Tak, dokładnie, tam mi machacie. Tam siedzieliśmy z Dawidem na wystąpieniu Czarka i na wielu innych wystąpieniach i powiedzieliśmy sobie tak. Kurczę, chcielibyśmy tutaj coś zrobić za rok. Coś więcej, żeby
ta impreza, ta konferencja była jeszcze lepsza, bo widzimy, że jest tu mnóstwo elementów, ale nie ma jeszcze tego, co my robimy i chcielibyśmy to zrobić. I zobaczcie, co mieliśmy. Nie mieliśmy działanie, tylko mieliśmy myśl w głowie, czyli metamorfozę finansową, można powiedzieć, no bo to projekt finansowy, czyli najpierw pojawiła się myśl w głowie i poszliśmy do Czarka i mówimy: Czarek, jak to zrobić, żeby zagadać tutaj z tym bossem, z tym szefem wszystkich szefów, bo chcemy pogadać w konkretach. A on mówi: czekaj, to jest Marcin. Wyciągnął telefon i mówi: ja ci dam numer. Albo nie, ja do niego zadzwonię. I zaczął do niego dzwonić i mówi: Marcin, przyjdź tutaj, bo są fajni chłopacy, będziemy tutaj rozmawiać. No i zostawił nas z Marcinem i poszedł. Za to ci, Czarku, bardzo dziękuję. Myśmy Dzięki poszli... wielkie. Brawa dla Czarka. Dzięki wielkie. Proszę bardzo, sama przyjemność. No i skracając bardzo historię, poszliśmy na kawę. W 15 minut powiedzieliśmy Marcinowi, co chcemy zrobić, jak chcemy wzbogacić tą świetną imprezę. I to było w kwietniu rok temu. I już 1 września wystartowała pierwsza bezpłatna platforma edukacji finansowej w Polsce. Metamorfoza finansowa, która zawsze będzie bezpłatna, która będzie się tylko rozwijała, bo stwierdziliśmy, że w szkole nie było tej edukacji, że w naszych zakładach pracy nie było edukacji. Tak jak Dawid wspomniał, na uczelniach tej edukacji też nie było i moglibyśmy mieć dalej pretensje, że nikt nic nie robi albo coś zrobić. Wybraliśmy tą drugą opcję i 1 września ruszyła metamorfoza finansowa. Pierwszy konkurs metamorfozy dodatkowo. Do samej platformy zapisało się, tu mamy chyba liczby, do pierwszego konkursu metamorfozy finansowej zapisało się ponad 1400 osób, którzy z planerami przez pół roku, przez 6 miesięcy walczyli ze swoimi właśnie przyzwyczajeniami. I dzisiaj na tej scenie, za chwilkę 3 najlepsze osoby odbiorą nagrody, bo przeszły swoją metamorfozę finansową. Ponad 450 osób ukończyło, można powiedzieć, ten półroczny maraton, więc myślę, że należą się ogromne brawa tym osobom od was. No i myślę, że w tym momencie panowie, chciałem wam podziękować za dzisiejszą wiedzę i ogrom doświadczenia, który popłynął w kierunku sceny i chciałbym zaprosić Olgę, która poprowadzi dalszą część. Zostańcie, bo będzie naprawdę bardzo ciekawie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Wielkie brawa dla panów. To jest ten moment, na który wszyscy myślę, że czekają. Popatrzcie, jaką mamy frekwencję. Przygotujemy się do rozdania nagród. Natomiast słuchajcie, ten projekt to nie tylko ci uczestnicy, to nie tylko te osoby, które odbiorą zaraz nagrody, to są wszystkie te osoby, które się zaangażowały, które są sponsorami, które są organizatorami. To są te osoby, które śledziły, kibicowały, uwierzyły w ten projekt nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Więc pozwólcie proszę, że ja pokrótce podziękuję organizatorom Fundacji InvestCaps, Grzegorz Kusz, agent specjalny, Investment Partners S.A. i finansowo zależni. Dziękujemy również wszystkim planerom, którzy towarzyszyli uczestnikom na poszczególnych etapach konkursu, rzeszy patronów, którzy pomogli rozpromować projekt właśnie nie tylko w Polsce, ale za granicą, a także kapitule konkursu profesorowi Krzysztofowi Waliszewskiemu, Izabeli Kozakiewicz, pozostałym członkom kapituły na czele z przewodniczącym doktorem Kamilem Gemrą. To są wielkie emocje. Mamy 3 nagrody do rozdania. Mamy 3, ja bym powiedziała, żelaznych laureatów, ponieważ nagrody są naprawdę niesamowite. Pozwólcie, że też odczytam, jakie to są nagrody. Zdobywca 3. miejsca jest to nagroda o wartości 3000 zł. Zdobywca 2. miejsca o wartości 5000 zł nagroda. I uwaga, zdobywca 1. miejsca otrzyma nagrodę główną o wartości 21 000 złotych, składającą się z fizycznego złota, srebra, a także walut, polski złoty, frank szwajcarski, dolar i dostanie dodatkowo kurs inteligentny inwestor. A darczyńcami, sponsorami nagród jest Investment Partners, Independent Trader, Mennica Gdańska i anonimowy darczyńca, więc wielkie brawa, bardzo dziękuję z tego miejsca. Tak naprawdę to nie jest aż tak ważne, kto wygra, ponieważ każdy z nich jest zwycięzcą. Każda osoba, która radykalnie odmieniła los swojego portfela, jest zwycięzcą i z tego co wiem, to edycja będzie kontynuowana już na jesieni, więc we wrześniu będzie 2. edycja Metamorfozy Finansowej. Tak. We wrześniu startujemy z kolejną edycją. Pojawią się 2 kolejne moduły do tego czasu, moduł emerytury i moduł dzieci, które będą dostępne na platformie.
To co panowie, jesteście gotowi? Zaczynamy. Nagrody wręczą dr Kamil Gemra, zapraszam serdecznie, prezes Fundacji InvestCaps Marcin Wenus, a także będący już z nami na scenie Cezary Głuch. Także zapraszam panów i proszę o koperty, abyśmy mogli odczytać poszczególne miejsca. Są koperty, uroczyście. Trzecia nagroda, trzecie miejsce o wartości 3000 zł. Zaraz zobaczymy, do kogo trafi. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, czy organizatorzy zdają sobie sprawę, jak się prosi wykładowcę na scenę, to on musi coś innego jeszcze też powiedzieć, bo nie może przepuścić takiej okazji. No, chciałem tylko powiedzieć to, że ten konkurs naprawdę jest ważny, bo finanse osobiste są bardzo ważne, bardzo ciekawa debata, sporo tutaj się o tym mówiło. Pewnie Wam tego nie do końca trzeba przedstawiać, bo jesteście tutaj na tej sali, chcieliście wziąć udział w tej konferencji, ale nie róbmy tabu z finansów osobistych. To jest taka sama część naszego życia jak każda inna i powinniśmy tutaj kłaść ten nacisk. Wszyscy, którzy wzięli udział w tym konkursie, są zwycięzcami, tak jak tutaj przed chwileczką powiedziano. A trzecie miejsce w konkursie Metamorfozy Finansowej i nagroda w postaci żelaznej rezerwy o wartości 3000 zł w postaci fizycznego srebra i walut otrzymuje pani Alina Szymańska. Zapraszamy. Alina Szymańska, wielkie brawa. Najstarszy uczestnik Metamorfozy, 70 lat. Słuchajcie, nie przystoi mówić o wieku, ale z racji tego, że jestem kobietą, to sobie pozwolę. To jest najstarszy uczestnik, najstarsza uczestniczka Metamorfozy. Także wielkie, wielkie brawa. Jak widać po 30. Wielkie brawa, pani Alino. Chwila dla reportera, proszę z nami zostać. Proszę z nami zostać, bo później będziemy mieć pamiątkowe zdjęcie. Teraz nagroda dla drugiego zwycięzcy, Marcin Wenus. To ja również powiem kilka słów. Przede wszystkim chciałem pogratulować Państwu, wszystkim, którzy wzięliście udział w finansowej metamorfozie. Wymaga to dużej odwagi, ale każda osoba, która dzięki tej fantastycznej inicjatywie poprawi swoją sytuację finansową, jest na wagę złota dla nas wszystkich. No i przede wszystkim chciałem pogratulować Grzegorzowi i Dawidowi fantastycznej inicjatywy. No i myślę, że mogę z tego miejsca obiecać, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej inicjatyw organizowanych właśnie przez Was. No i dziękuję, Czarku, za to, że nas połączyłeś. Sama przyjemność. Drugie miejsce w konkursie Metamorfozy Finansowej i nagrodę w postaci żelaznej rezerwy o wartości 5000 zł w postaci fizycznego srebra i walut otrzymuje pan Maciej Bachara. Maciej Gratuluję. Bachara. Ja mam wrażenie, że emocje są znacznie większe niż podczas wczorajszej gali. Zapraszamy Macieja. Tak. Należą się brawa jak najbardziej. Chwila dla reportera. I Czarek wręczy pierwszą nagrodę. To się nachodzisz, Dawid. Cóż mogę powiedzieć? Kobiety wymiatają. Pierwsza nagroda idzie do pani Lilianny Miś. Zapraszamy serdecznie. Lilianna Miś. Wielkie brawa. Metamorfoza jest kobietą, słuchajcie. Wielkie brawa. Nagroda o wysokości 21 000 złotych.
Mam nadzieję, że zainwestujesz te 21 000 złotych. Ja tylko wam powiem, że to jeszcze nie koniec niespodzianek na dzisiaj. Zaraz powiemy o całej reszcie. Zdjęcie wszystkich laureatów. Tak? Żelazna trójka. Zapraszamy tutaj do zdjęcia. Może tutaj bardziej do światła zapraszamy. Ktoś zostawił nagrodę. Scenariusz zaproszenie potem jeszcze planerów do zdjęcia. No, panie z przodu. Nie. Dobrze? Wszyscy, no to wszyscy. Jeszcze troszeczkę. Chodźmy tutaj bardziej w prawo. Dobrze. Jest? To jest ten moment, kiedy my się bardziej ciszymy niż widownia, bo to wiecie, oni nie wiedzą, co z sobą zrobić najczęściej. Bardzo jeszcze raz wam gratulujemy, dziękujemy, ale jeszcze to nie jest koniec podziękowań, ponieważ chcielibyśmy szczególnie wyróżnić planerów Szymona Urbaniaka, Malwinę Skoczylas i Annę Knapik, którzy się tutaj bardzo mocno angażowali. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!